Dzisiaj odcinek specjalny, prosto z fabryki wody w Szczecinie, która przed chwilą się otworzyła. Ja już zostawiam tutaj mikrofon, muszę go oddać, żeby nasi goście specjalni mieli jak porozmawiać z Andrzejem. Prowadząc architekturę, zostańcie z nami. Andrzej Truszczyński, architekt, prowadząc architekturę, a tutaj ze mną dwoje wspaniałych gości. Jesteśmy właśnie na otwarciu fabryki wody. No panowie, no fantastyczny moment, bo wreszcie mam was w realu i to było takie moje wielkie marzenie, żeby stworzyć obiekt, w którym świat wirtualny spotka się z światem rzeczywistym. No i teraz wy jeszcze jesteście tu w rzeczywistości. Także co możecie powiedzieć o tym projekcie? Bardzo udany projekt. Miałem okazję dzisiaj sobie przejść ścieżkę zdrowia całą i zobaczyć wszystkie poziomy, wszystkie sekcje, które tutaj stworzyliście. No i naprawdę jestem pod wrażeniem. To jest właśnie to, jak powinny tego typu, no nawet nie muzea, bo tego nie można nazwać muzeum, ale miejsca, w którym się spotyka człowiek z nauką, wyglądać w dzisiejszych czasach. Mamy interakcje, mamy eksperymenty, mamy wirtualnych przewodników. Wszystko to się bardzo ładnie spina. No i symulatory w kosmosie, które na mnie zrobiły osobiście największe wrażenie. No, ja dorzucę tylko, że to jest duży potencjał na to, żeby wiedza tutaj przekazywana była cały czas aktualna. W sensie czasem może być ciężko pozyskać fundusze na nowy obiekt, na nowe instalacje. Dużo łatwiej, dużo szybciej, dużo taniej będzie zaktualizować film takiego przewodnika i tę wiedzę trzymać cały czas zgodnie z tym, co mówi współczesna nauka. No właśnie, to jest coś nowego, bo chyba takiego centrum edukacyjnego gdzieś byliście zapraszani do jakiejś współpracy, czy w ogóle tacy propagatorzy nauki jak wy, czy macie do czynienia z takimi sytuacjami? Jak to wygląda? To jest jedyne, o czym ja wiem. Zgłaszali się kiedyś jeszcze jacyś ludzie, ale my robiliśmy właśnie ten z wami projekt. To po pierwsze tam zresztą nie wyszło to z tego, co wiem. Tak. Natomiast pierwszy raz tego typu inicjatywę jakby widziałem po waszej stronie. Nie słyszałem, żeby gdzieś w Polsce, na świecie, może się nie interesuje wystarczająco dobrze, ale w Polsce to jest chyba pierwsze takie przedsięwzięcie, gdzie znane twarze z YouTube'a, z tego medium społecznościowego są wzięte. Z Instagrama i z innych, bo ja muszę powiedzieć, że to, co mnie zainspirowało, no bo przyznam się oczywiście, że oglądam wasze kanały i tutaj już rozmawialiśmy w kularach, że tak naprawdę ten obiekt został wybudowany tylko... Aż kulę odrzuciłeś, aż mnie uzdrowiło, Mogę chodzić, ale mogę powiedzieć... Nauka uzdrawia. Nauka uzdrawia, tak. Nauka leczy. Ale tak naprawdę powiem wam, że to coś niesamowitego, żeby właśnie ta wiedza, którą można codziennie w domu obejrzeć, którą wy prowadzicie, bo ja jestem wielkim fanem i wdzięczny wam za to, bo wiele mogę się dowiedzieć, gdzieś skorygować swoich informacji. Na przykład co się dzieje, gdy się sika do basenu. Tutaj polecam ten odcinek, ale właśnie z taką... Jesteś z Płocka wtedy, ale to już może zostawmy. Polecam tego Allegrowicza, tak? Natomiast no, dla mnie taką ideą było, że ktoś przychodzi do naszego centrum edukacyjnego, widzi was, którzy go oprowadzają, tak? Właśnie to, że ta wiedza jest aktualna, bo ją można cały czas aktualizować, bo często się zdarza, że te centra są już trochę takie, no... trącące myszką, tak? A tutaj można to na bieżąco, więc to jest taki, myślę, nowy trend, który my bardzo promujemy jako architekci, którzy tutaj dążyli do stworzenia właśnie tej koncepcji funkcjonalno-użytkowej. No i bardzo się cieszę, że akurat wy to realizowaliście. Natomiast muszę też powiedzieć jedno, że właśnie specjalnie dla ciebie zbudowaliśmy tą windę animacyjną, żeby można było się udać w kosmos. Żebyś nie musiał schodami. Człowiekiem z windy. Żebyś nie musiał schodami. Człowiek winda. Ale właśnie, że powiem tak, jak zobaczyłem... To jest kosmiczna winda. To jest kosmiczna winda. Jak zobaczyłem ten odcinek o Kennedy i o tym, bo to był rocznicowy odcinek, mówię, coś niesamowitego. Ta przemowa Nixona, ten drugi list, jak oni zginęli, no to było... Na szczęście nie musiał czytać. Tutaj uzupełnijmy, że na szczęście nie musiał go czytać, ale był faktycznie taki list. Oglądasz For All Mankind? Tak. Skończyłem właśnie sezon niedawno ostatni, także ten dostępny, także jestem na bieżąco. Co by było gdyby i koreańska załoga, tak? Dokładnie tak, ale teraz chyba zaspoilowaliśmy tym, którzy nie oglądali. A takie to uwaga. Króciutkie. To nie, będzie na początku, że spoiler alert, różne takie. W odcinku specjalnym ujawniamy dalsze kuluary i kulisy tego serialu, także zachęcamy.
No bardzo mnie to cieszy, mam nadzieję, że będziecie też częstymi gośćmi tego obiektu, że właśnie będą jakieś takie no, przemówienia, tak? W sensie, że tutaj też Centrum Edukacyjne Wir Wiedzy to jest takie miejsce, gdzie można się spotkać, rozłożyć, zrobić, no, sama cząsteczka wody, to miejsce, w którym można odprawić jakiś taki większy Rytuał nauki. rytuał wiedzy. No, znaczy ja w ogóle powiedziałem, że to jest taka świątynia wiedzy, dlatego akustyka jest niezła, co dzisiaj testowaliśmy, ale że właśnie no, liczę na to, że będziecie często zapraszani i będziecie propagować tą naukę nie tylko w wirtualu, ale w rzeczywistości. Ale powiem, że stworzyliście naprawdę, i tu bez wazeliny to mówię, takie miejsce inspirujące, bo już dzisiaj jak oglądałem to wpadliśmy tutaj właśnie z oprowadzającą nas osobą na pomysł, jak wykorzystać już jedno z pomieszczeń, jedną z ekspozycji, tak, żeby zrobić coś fajnego wspólnie. No dokładnie tak, bo też ideą tego miejsca było to, żeby ta nauka była wszędzie, żeby to była nauka poprzez zabawę. Także są też escape roomy, w których trzeba rozwiązywać zagadki i właśnie też są rzeczy naukowe, czy jest gra interaktywna, grywalizacja, po to, żeby jakby uczyć się o historii miasta, o Szczecinie. Także mamy tutaj zaangażowane takie historie, legendy. Tutaj właśnie widać jak Dawid, legendę, człowiek legenda. No i będąc tu w basenie, tu jest zaproszenie, że tam obok jest centrum edukacyjne i warto przybyć do tego centrum, zobaczyć co tam jest. Właśnie chcieliśmy, żeby ten obiekt był taki przemieszany, żeby było tego jak najwięcej, bo myślę, że to jest wielka wartość. No i mówię, dzięki wielkie za wsparcie. No jakby też proszę Was o to, żebyście promowali tą ideę, bo my staramy się promować ją wśród naszych inwestorów, bo mamy wielu takich no, ważnych ludzi, którzy mówimy, że nauka to jest warte. Mamy się teraz spotkać właśnie z ministrem edukacji i sportu. Na pewno będziemy. Ja się tak zapatrzyłem na siebie, że chcę więcej. Tak. Aż się cały czas odwraca. Tak. Ale taka jest prawda, tak, to Ja się zdecydowanie. cały czas odwracam. No, ja liczę na dalsze udane współprace, bo mamy parę fajnych tematów i liczę, że też naukowe nas trochę pomożecie, żeby te eksponaty takie były trochę bardziej naukowe. Merytoryczne. No. Nie, jest pod tym względem naprawdę fajnie, także zrobiliście kawał dobrej roboty. Czego jak czego, ale pomysłów nie brakuje. Wielkie dzięki panowie. Do zobaczenia wkrótce. Przyjeżdżajcie do Szczecina. To tylko taka skrótowa informacja, co tutaj się dzieje w fabryce wody. Każdego oczywiście z chęcią zapraszamy tutaj, żeby przybył, zobaczył, sam protestował, podzielił się informacjami oczywiście w komentarzach. Czekamy na Was. Dajcie lajka, subskrybujcie. No i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć! Cześć!